Cześć, witam Was bardzo serdecznie, jestem Banach i zapraszam na kolejny odcinek na moim kanale, a dzisiaj pierwszy odcinek z takich grubszych odcinków, bo mój kanał zaczyna przychodzić mini transformacje, gdzie właśnie będziemy się zmierzać z naprawdę fajnymi, grubymi tematami, nie tylko takimi top 5 gier czy top 10 gier, tylko naprawdę pójdziemy w coś fajnego, a dzisiejszy odcinek jest właśnie najlepsze gry dekady, jeżeli chodzi o wyścigi samochodowe. Ja teraz bez dalszego przedłużania zapraszam Was na Instagrama, który cały czas Wam tutaj się wyświetla. No i co, lecimy z odcinkiem. Oczywiście jest to w pełni subiektywny ranking, więc jeśli z czymś się nie będziecie tutaj zgadzać, to koniecznie dajcie znać w komentarzach, ja na pewno to jakoś uwzględnię i na pewno przytnę komentarze, jeżeli będą fajne argumenciki, także piszcie w komentarzach, co myślicie o moim rankingu, dawajcie swoje propozycje, no i teraz już naprawdę bez większego przedłużania lecimy. Wyścigi najbardziej kojarzą nam się z samochodami, ale nie możemy zapomnieć o motocyklach. To właśnie na nich toczą się jedne z najniebezpieczniejszych rywalizacji motorowych, jakie istnieją. Pierwsze co na myśl mi przychodzi to Isle of Man TT, gdzie grupa facetów z ogromnymi cojones ściga się na niesamowicie wąskim i ciasnym torze znajdującym się na brytyjskiej wyspie Man. I dlatego uznałem, że warto do listy dodać jakąś grę, gdzie ścigamy się na jednośladzie. I tak zacząłem się zastanawiać, czy lepiej dodać do tej listy Ride 3, czy może MotoGP 20. I wiecie co wybrałem? MotoGP 20. A dlaczego? Ponieważ to nie tylko naprawdę dobra gra, o której zaraz, ale cała otoczka, która była wokół niej w momencie premiery jest czymś niepowtarzalnym, ponieważ twórcy stworzyli wirtualne mistrzostwa w jeździe na moto, gdzie zaprosili najpopularniejszych kierowców z prawdziwego świata MotoGP. Sama gra natomiast jest bardzo udaną produkcją. Poza samymi wyścigami i karierą znajdziemy tutaj też tryb menadżerski, w którym właśnie my będziemy decydować o tym, kogo zatrudnimy na stanowisko mechanika, inżyniera i tak dalej. W grze znajdziemy też takie smaczki jak zarządzanie paliwem, asymetryczne zużycie opon oraz też postawiono ogromny nacisk na symulację jazdy motocyklem. Co za tym idzie, gra jest bardzo wymagająca, ale też niesamowicie satysfakcjonująca, kiedy już ogarniemy, jak się jeździ. No i dobra, teraz pora coś nie dla leszczy takich jak ja, czyli na prawdziwą symulację. I tutaj do głowy tak naprawdę wpadają mi dwie gry, Assetto Corsa oraz Grid. Pytanie, co lepsze? No moim zdaniem zdecydowanie lepszą serią symulacji jest Assetto Corsa, a konkretniej gra z tej serii, czyli Assetto Corsa Competizione. Oczywiście nie możemy zapomnieć o genialnej serii Grid, która miała mnóstwo udanych odsłon, m.in. Grid 2 czy Grid Autosport. Są to naprawdę genialne gry, ale czegoś mi brakowało w kwestii symulacji. Za dużo tam jazdy bokiem, nie zrozumcie mnie źle, jazda bokiem jest naprawdę sztos, ale nie w tego typu wyścigach. Na jazdę bokiem, robienie szalonych rzeczy i tak dalej przyjdzie jeszcze czas. Assetto Corsa jest to pełnoprawny symulator, w którym deweloperzy starali się jak najdokładniej odwzorować jazdę. Gra wymaga od nas niesamowitej cierpliwości, co za tym idzie również czasu na naukę i doskonalenie techniki jazdy wirtualną maszyną. Opanowanie auta nie jest wcale takie proste, nawet pomimo faktu, że istnieje możliwość włączenia wyświetlania optymalnego toru jazdy. Każde zderzenie czy wyjechanie poza nitkę toru skutkuje zmniejszeniem szansy na naszą wygraną. Z racji, że mamy do czynienia tutaj z prawdziwie licencjonowanym produktem, w grze znajdziemy masę prawdziwych aut, którymi będziemy jeździć po równie rzeczywistych torach. Ale to nie wszystko, co mamy tutaj do zaoferowania Wam, jeżeli chodzi o symulację, bo w 2013 roku wyszła gra pod tytułem F1 2013 i jak na razie moim zdaniem jest to najlepsza odsłona tej serii. Pamiętam, jak przy premierze tej gry recenzenci nie zostawili na niej suchej nitki, bo a to skopiowane coś z poprzedniej części, a to nie dodali wystarczającej ilości nowości, albo to, co wydaje się z dzisiejszej perspektywy śmieszne, czyli DLC. Twórcy gry byli krytykowani za wypuszczenie płatnego dodatku Classic, gdzie zasiadaliśmy za starymi klasycznymi bolidami F1, żywcem wyrwanych z lat 80. i 90. Takie postępowanie z tymi DLC już nikogo nie dziwi. Przyzwyczailiśmy się do tego, że wychodzi masa różnych dodatków do gier i tak samo przyzwyczailiśmy się do tego, że recenzenci nie zawsze muszą się zgadzać z graczami, bo gracze oceniali F1 2013 naprawdę bardzo dobrze, zupełnie odwrotnie do tego, co pisali na początku recenzenci. Do tej pory wszystkie wyścigi były w miarę czyste, ale teraz pora zrobić to, czego nasi kochani rządzący nie za bardzo lubią robić, czyli lekko się ubrudzić, a zrobimy to w grze serii Dirt. Powiem Wam szczerze, że miałem ogromną zagwozdkę, którą część gry wybrać, bo zarówno Dirt 2.0 z 2019 roku, jak i Dirt Rally skradł moje zimne serce. To jednak uznałem, że
skieruje się w kierunku Dirta z 2015 roku. Wszystko dlatego, że to właśnie ta gra zapewniła największy przeskok jakościowy względem innych gier tego gatunku opierających się o rajdy samochodowe. To właśnie tutaj twórcy postanowili położyć nacisk na realizm, co wyszło im naprawdę genialnie. System zaprojektowany przez twórców uwzględnia m.in. to, po jakiej nawierzchni jedziemy i odpowiednio zmienia sposób, w jaki zachowuje się samochód. Ale to nie wszystko, bo przekoty zaprojektowały system stopniowego uszkadzania auta, nawet jeżeli jedziemy bezkolizyjnie. Co to znaczy w skrócie? Części mechaniczne zużywają się. A to zawieszenie wymaga wymiany, a to wahacze, a to inne elementy jezdne, czy jakieś części napędowe. Genialnym dodatkiem jest gromadzący się żwir w oponach, co z biegiem rajdu pogarsza przyczepność naszego samochodu. W grze znajdziemy kilka trybów rozgrywki. Możemy wziąć udział w rajdowych mistrzostwach, w których rywalizować będziemy z coraz to lepszymi i szybszymi kierowcami sterowanymi przez komputer, czy będziemy również mogli zmierzyć się z duchami innych graczy. No i wchodzimy na moją ulubioną część, czyli bardziej arcade niż symulację, bo zwyczajnie nie jestem skillowym graczem. Tutaj długo się zastanawiałem, czy wziąć jakiegoś NFS-a, czy coś innego i padło na coś innego, a konkretnie na Driver San Francisco. Jest to naprawdę udany comeback marki do korzeni. W grze zasiadamy za kierownicą charakterystycznego samochodu Tannera i ruszamy do wirtualnego San Francisco. Fabuła jak to fabuła, ciekawa, ale nie o nią tu chodzi. W grze znajdziemy jak na tamte czasy masę innowacji. Pojawiły się tak zwany system Shift, który sprawia, że główny bohater może wcielić się w różne postaci, a więc w praktyce przełączać się między osobami. Dokładnie takie samo rozwiązanie, jakie pojawiło się rok później w GTA 5. Taki system w tamtych latach, jak i teraz, jest naprawdę wyjątkowy i dynamizujący rozgrywkę. Zwyczajnie jest to dla mnie typowy game changer tej gry. Zdaję sobie sprawę, że fani NFS-a nie będą pocieszeni i będą pytać się, czemu nie mówię nic na przykład o NFS-ie Speed Rivals czy tym z 2015 roku. Nie zrozumcie mnie źle. Są to naprawdę kozackie, bardzo fajne gry, ale moim zdaniem, moim subiektywnym zdaniem nie uciągnęły legendy undergroundów czy innych takich, także wydaje mi się, że Driver San Francisco bardziej pasuje na tą listę. No i przyszła pora na grę, z którą wiele osób się nie zgodzi, bo nie jest to najlepsza produkcja pod słońcem. Ma bardzo wiele minusów, ale założenie, jakie z niej płynęło, jest naprawdę miodne. Chodzi o wielki, otwarty świat i możliwość zmiany pojazdów w trakcie gry, ale nie tylko w przypadku aut, ale mamy też do dyspozycji łodzie i samoloty. Z założenia jest to bardzo fajna gra, ale coś tam nie pykło, a mówię tutaj o The Crew 2. W grze do naszej dyspozycji oddano ogromną, otwartą mapę, która odwzorowuje niemal całe Stany Zjednoczone. Nie znajdziemy tam m.in. Alaski czy zamorskich terenów USA. Tradycyjnie naszym zadaniem jest pokazanie, kto tak naprawdę rządzi na motoryzacyjnej scenie USA, a robimy to głównie dzięki wygrywaniu licznym zawodom oraz przez zaliczanie różnorodnych wyzwań, dzięki którym gromadzimy swoich fanów. Nowością są wyzwania, w których ścigamy się niesamowicie szybkimi łodziami czy mega zwinnymi samolotami. W grze nie zabraknie takich oczywistości jak cykl całodobowy, zmienna pogoda czy możliwość swobodnego eksplorowania świata za pośrednictwem łodzi, samochodów czy samolotów. Zdaję sobie sprawę, że gra ma wiele minusów, takich jak wymagane stałe połączenie do sieci czy zarzucaną przez niektórych pustkę względem jedynki. To prawda, nie zaprzeczam temu. Można by dużo usprawnić w tej produkcji, jednak daję ją w tym zestawieniu, bo kupił mnie sam zamysł tej gry. Jej różnorodność, możliwość zmiany pojazdów nie tylko na inny samochód, ale na samolot czy łódź, gigantyczny otwarty świat, czy sam aspekt multi, który mi się podoba. Zamysł tej gry jest naprawdę fajny, ale można by ją mocno udoskonalić. Wyścigi to nie tylko jazda po torze czy uliczne zmagania. Niektóre zawody wymagają mocnego ubrudzenia się, zjechania z asfaltu i zakopania się w gęstym i brudnym błocie. Wiem, że dużo ludzi myśli teraz tylko o jednej popularnej grze, czyli SnowRunnerze. Nie, to nie o niej dzisiaj. Bo raz to symulator, a dwa moim zdaniem nie do końca udany. Za to teraz chcę powiedzieć parę słów o Offroad Drive Ride Bezdroży. Jest to bardzo realistyczna gra wyścigowa, w której zasiadamy za kierownicą wielkich i różnorodnych terenówek. Każdy pojazd zapewnia inne odczucia z jazdy, a my jako gracze musimy wykazać się nie lada umiejętnościami jazdy w ciężkim terenie, tak by nie zakopać się i dotrzeć do mety i to najlepiej na pierwszym miejscu. W grze nie zabraknie masy prawdziwych elementów, które występują w prawdziwych autach, takie jak wyciągarki, podnośniki, kompresory czy blokada dyferencjału. Co ciekawe, w tej grze nie mamy przewidzianej trasy, dostajemy po prostu miejsce mety, no i mamy tam dojechać. My sobie ustalamy naszą trasę i co fajne, musimy być naprawdę bardzo cierpliwi, więc tutaj nie jest taka typowa gra, że kto szybciej, mega szybko, tylko trzeba tutaj naprawdę cierpliwie i mega uważnie jechać, żeby się nie zakopać, a jednocześnie dojechać na pierwszym miejscu.
No i przyszła pora na dozę czegoś szalonego, nieobliczalnego, a konkretniej mówię tutaj o grze, która ma za nic wszystkie zasady fizyki, czy jakiekolwiek inne przyjęte normy, a mówię tutaj o grze, która nazywa się Trackmania 2 Stadium, gdzie nie tylko bierzemy udział w szalonych wyścigach na jeszcze bardziej szalonych torach, ale też my możemy sami budować te niesamowite i nieprzewidywalne trasy. Trackmania 2 Studio, a tak naprawdę cała seria gier spod tego szyldu to niesamowicie zwariowane wyścigi kładące ogromny nacisk na zręcznościowy typ jazdy. W grze zasiadamy za kierownicą bolidu i ruszamy. Naszym zadaniem jest przejechanie toru w jak najkrótszym czasie. Na naszej drodze znajdziemy mnóstwo boosterów, przeszkadzaczy jak rampy, pasy zwalniające czy przyspieszające, ale też masę ostrych zakrętów czy torów ułożonych na przykład w beczkę. No i pora na grę Króla, czyli grę, którą wiele osób uważa za naprawdę genialną i fajną produkcję, a mówię tutaj o Forzie Horizon 4. Dlaczego nie o piątce, która niedawno wyszła? Bo ta gra jest zbyt świeża i dlatego postanowiłem wziąć pod lupę grę, która wyszła już parę lat temu, czyli właśnie Forza Horizon 4 i mimo tego, że wyszła parę lat temu, to jest naprawdę niesłychanie grywalna. A to wszystko za sprawą genialnego modelu jazdy, masy pojazdów i tras, czy zmiennym warunkom pogodowym, gdzie możemy jeździć nie tylko w słońce i deszczu, ale uświadczymy też tu śnieg, który diametralnie wpływa na sposób prowadzenia naszych supercarów. W grze znajdziemy ponad 450 aut od ponad 100 producentów. Znajdziemy tam auta każdego rodzaju, od supercarów po terenówki, a nawet mini ciężarówki. W grze oprócz klasycznych wyścigów pojawiają się tutaj inne konkurencje, jak choćby próby czasowe czy widowiskowe eventy, podczas których walczymy o zwycięstwo np. z motocyklami czy nawet samolotami. Postanowiłem nie rozgadywać się za bardzo o Forzie Horizon 4, bo tak naprawdę chyba każdy wie, czym jest ta gra, z czym się to je. Tego jest pełno na YouTubie i chyba każdy słyszał, a większość osób już grało w Forzę 4, a teraz przesiadło się na 5. Także moim zdaniem najlepszą grą ostatnich 10 lat jest oczywiście Forza Horizon 4 i najprawdopodobniej Forza Horizon 5 wskoczy na jej miejsce, ale to musimy jeszcze chwilkę poczekać, bo premiera w dniu, kiedy nagrywam, była 2 dni temu, także musimy jeszcze poczekać na dokładne recenzje. Jeżeli ten odcinek Wam się podobał, no to oczywiście dajcie znać w komentarzach. Ja zapraszam Was na kolejne odcinki na mojego Instagrama. Jeżeli macie inną propozycję tej listy, to oczywiście dajcie w komentarzu Wasze ulubione gry wyścigowe ostatnich 10 lat, a ja się tymczasem zmywam. No i co? Widzimy się kiedy? Kiedyś tam widzimy się. Pewnie w środę. Do zobaczenia i pa pa. A, ten film był ukręcony inaczej niż zwykle. W ramach testu. Zobaczymy, czy mi siądzie. I Wam przede wszystkim. Bye. Zatopisz mi znów za kilka stóp, my na syt.